Prezydent przedstawi ustawę o obniżce cen energii o 33%. Niemcy mogą wrócić do atomu, ale małego i fuzji. USA blokują ratunek dla gigantów naftowych Rosji. Jest 7 listopada 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Nie ma ratunku dla gigantów naftowych Kremla. USA wykluczają Gunvor. Trader naftowy Gunvor, podejrzewany o związki z Kremlem, nie kupi aktywów zagranicznych rosyjskiego Łukoila. Administracja USA zablokowała taką możliwość. Oznacza to, że nie uratuje Rosjan przed sankcjami amerykańskimi. Departament Skarbu USA odmówił przyznania Gunvorowi licencji pozwalającej przejąć zagraniczne aktywa Łukoila objętego sankcjami amerykańskimi z 22 października, które wchodzą w życie 21 listopada. Sankcje te zakazują transakcji z udziałem Łukoila i Rosnieftu, czyli największych firm naftowych Rosji, i są odpowiedzią na brak woli współpracy Rosjan na rzecz zakończenia inwazji na Ukrainie. Amerykanie przyznali zwolnienie spod sankcji wobec Rosnieftu w sprawie rafinerii Schwedt w Niemczech na pół roku. Nieoficjalne informacje sugerowały, że warunkiem jest derusyfikacja tamtejszych aktywów, bo Rosnieft posiada 54% akcji w tym zakładzie. Łukoil chciał sprzedać swe zagraniczne aktywa, w tym udziały w rafineriach w Bułgarii oraz Rumunii, na rzecz Gunvora. Jest to jednak podmiot założony przez rosyjskiego oligarchę Gennadija Timczenkę za zgodą Kremla. Chociaż Timczenko opuścił Gunvor, to ta firma przez długie lata sprzedawała ropę rosyjską i jest podejrzewana o dalsze związki z Rosjanami. Cytuję: prezydent Trump wyraził się jasno, że wojna musi się skończyć natychmiast. Tak długo jak Putin będzie kontynuował swe bezmyślne zabijanie, marionetka Kremla Gunvor nie będzie mogła operować ani zarabiać, poinformował Departament Skarbu USA w mediach społecznościowych. Gdyby USA dały zwolnienia w sprawie aktywów Rosnieftu i Łukoila w Europie, podkopałyby bezpieczeństwo energetyczne, zatrzymały reformy i osłabiły pozycję Unii w sprawie zmniejszenia zależności od surowców rosyjskich, piszą Wesela Czernewa oraz Szymon Kardaś z European Council on Foreign Affairs. Cytuję dalej: kraje europejskie z aktywami rosyjskimi powinny traktować sankcje USA wobec Łukoila oraz Rosnieftu jako prawne otwarcie do wymuszenia wywłaszczeń, oceniają analitycy. Ich zdaniem taki kurs byłby zgodny z programem REPowerEU zakładającym porzucenie surowców z Rosji do końca 2027 roku. Niemcy powinny zamiast poszukiwania wyłączeń wykorzystać te sankcje do rozwiązania problemu obecności Rosnieftu w kluczowej infrastrukturze, która blokuje współpracę z sojusznikami pomimo zarządu powierniczego, utrzymują Czernewa oraz Kardaś. Przypominają, że Niemcy w przeszłości zdołały znacjonalizować aktywa Gazprom Germania. Ciąg dalszy sporu o sankcje wobec Rosnieftu oraz Łukoila może doprowadzić do paraliżu aktywów tych firm w Europie, które nie zostaną wyłączone spod sankcji, jak rafineria Schwedt. Oznacza to, że Bułgaria i Rumunia mogą znacjonalizować te aktywa albo znaleźć kupców, którzy nie budzą kontrowersji w Unii Europejskiej oraz USA. Niemcy mają pół roku na znalezienie rozwiązania we własnej sprawie. To szansa na rozwój współpracy przy dostawach nierosyjskich z udziałem Polski, której koncerny mogą zapewnić infrastrukturę, a być może nawiązać współpracę przy zmianach właścicielskich. Polskie Orlen i Unimod interesowały się akcjami mniejszościowymi Shella w rafinerii Schwedt w Niemczech, ale jednym z warunków współpracy była derusyfikacja oraz rozwój dostaw spoza Rosji z użyciem polskiego naftoportu w Gdańsku. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Ustawa prezydenta. Prezydent RP Karol Nawrocki przedstawi propozycję ustawy o rozwiązaniach mających obniżyć cenę energii w Polsce o 33%. Chodzi m.in. o obniżkę części narzutów z końcowej ceny na rachunku, m.in. opłat sieciowych. Szczegółowe założenia zostaną przedstawione 7 listopada. Przyszłość Jamału. Pełna integracja gazociągu jamalskiego z systemem wraz z połączeniami międzysystemowymi spowoduje, że moce przesyłu przekroczą 40 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli 2 razy więcej niż potrzebujemy, wyliczał prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinz na Europower 2025. Jego zdaniem będzie możliwość zapewnienia gazu nawet 20 gigawatom energetyki gazowej. Strategia operatora. W połowie grudnia ma zostać przedstawiona strategia polskich sieci elektroenergetycznych do 2050 roku. Musimy być gotowi do tego, by w zarządzaniu siecią używać tylko elementów bezemisyjnych, powiedział prezes Grzegorz Anisimowski na Europower 2025. Porządkowanie, a nie wydzielenie energii.
W grupie Orlen planujemy segmentować poszczególne dywizje naszej działalności. Odpowiadam za dywizję energetyczną, powiedział Sławomir Staszak, członek zarządu Orlenu. Nie wyobrażam sobie, aby Energa nie była liderem tego projektu. Nie odpowiem wprost, bo to przedmiot naszych wewnętrznych analiz, dodał na Europower 2025. Cena energii z atomu. Żeby podać cenę energii z atomu, musimy dostać zgodę komisji na kontrakt różnicowy, powiedział prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk podczas Europower 2025. Musimy mieć też umowę z wykonawcą, bo elementy cenowe są częścią tych rozmów, przyznał. Teraz wieści z Europy. Powrót Niemiec do atomu? Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej orzekł po rozmowach z minister gospodarki Niemiec, że ten kraj chce wrócić do atomu, cytuję, w racjonalny sposób. Być może nie chodzi o duże reaktory, ale SMR-y albo fuzję jądrową, powiedział w Politico. Jego zdaniem Niemcy uznają duże reaktory za zbyt drogie. Rozstanie z Rosją. Unia Europejska zamierza zawrzeć porozumienie polityczne w sprawie porzucenia surowców rosyjskich do 2028 roku. Rozmowy w tej sprawie mają się odbyć 20 listopada, a porozumienie może zostać zawarte do 2 grudnia, o czym informują źródła portalu Montel. Szczyt w Atenach. Konferencja Atlantic Council w Atenach była okazją do rozmów o rozwoju dostaw LNG z USA do Europy, w tym przez Polskę, na Słowację oraz Ukrainę. Na miejscu był m.in. sekretarz energii USA Chris Wright. Drugi dzień wydarzenia może być okazją do ogłoszeń w sprawie rozwoju dostaw przez Polskę. Jeszcze wieści ze świata. Rafineria wyłączona. Rafineria Wołgograd w Rosji musiała przerwać pracę po ataku dronów Ukrainy, które według źródeł Reutersa zniszczyły kluczową instalację CDU-5, odpowiadającą za 1/5 przerobu w tym zakładzie. Odpowiada ona za około 5% przerobu ropy w Rosji. Blokada USA działa. Polityka celna Stanów Zjednoczonych spowodowała niespodziewany spadek eksportu z Chin o 1,1% w październiku. To najgorszy wynik od lutego i zwrot w stosunku do wzrostu o 8,3% zanotowanego we wrześniu. Chińczycy mają nadpodaż OZE oraz samochodów elektrycznych, które kierują na eksport, by napędzać w ten sposób gospodarkę. Inwazja na Nigerię? Według New York Times prezydent USA rozważa atak na terrorystów Boko Haram w Nigerii. Ma rozważać 3 warianty: operację lądową, wykorzystanie dronów albo myśliwców wysyłanych z lotniskowców. Boko Haram prześladuje chrześcijan w Nigerii, ale ten kraj to także istotny producent ropy naftowej. Moralna porażka. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres nazwał niezdolność świata do ograniczenia wzrostu temperatury globalnej do 1,5 stopnia Celsjusza za moralną porażkę. Jego zdaniem ten próg zostanie przekroczony na początku lat 30., jeśli nie zostaną powstrzymane nowe inwestycje w paliwa kopalne. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w ten weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa, do zobaczenia, do usłyszenia.